Cześć ocalali, z tej strony TOS. W tym tygodniu wkroczyliśmy w nowe MIGO, w którym pojawiło się kilka zmian w stosunku do poprzednich edycji tego wydarzenia. Najważniejszą z nich jest zamiana wydarzenia ze statkami na pojedynek sojuszów, który wielu graczy powinno pamiętać z wcześniejszych edycji MIGO. Wraz z tą zmianą zmienił się również projekt oraz poszczególne zakładki projektu badawczego. Dlatego w tym materiale chciałbym przedstawić Wam, według mnie, optymalną ścieżkę, którą warto obrać podczas rozbudowy projektu badawczego w tym sezonie MIGO. Pierwszym krokiem, do którego powinniście się udać, jest oczywiście efektywność eksploracji 1. Dzięki niej będziecie mogli zmniejszyć liczbę materiałów wymaganych do udoskonalania kolejnych zakładek projektu badawczego. Jeżeli więc uda Wam się dotrzeć do tego miejsca, warto od razu odblokować oba poziomy efektywności eksploracji 1. Kiedy będziecie mieli już to za sobą, kolejnym krokiem powinno być odblokowanie wszystkich zakładek, które pozwolą Wam zwiększyć limit poziomów kopalni, które możecie eksplorować, a także limit kopalni, które możecie jednocześnie zajmować. Jest to niezwykle ważne, ponieważ podczas tego MIGO będziecie potrzebowali naprawdę dużej ilości materiałów pozyskiwanych właśnie z kopalni. Materiały te będą niezbędne m.in. do ulepszania budynków w posterunku granicznym, a także do odbierania nagród z kolejnych, coraz wyższych poziomów. Dlatego zwiększenie możliwości eksplorowania wyższych poziomów oraz ilości zajmowanych kopalni powinno być jednym z Waszych priorytetów. Następnie, aby nie tracić niepotrzebnie kolejnych zasobów na rozwój projektu, powinniście udać się do zakładki Efektywność eksploracji 2. Tutaj również rekomenduję odblokowanie obu dostępnych poziomów. To ponownie pozwoli Wam ograniczyć ilość materiałów zużywanych podczas odblokowywania kolejnych zakładek projektu badawczego. Im wcześniej zainwestujecie w tę efektywność, tym więcej zasobów możecie zaoszczędzić w dalszej części rozwoju. Dopiero po wykonaniu tych kroków powinniście moim zdaniem przejść do pozostałych zakładek, które pozwalają zwiększyć Wasze możliwości eksplorowania kopalni wyższych poziomów, czyli poziomu 8 oraz 9. W ten sposób najpierw inwestujecie w zwiększenie efektywności i możliwości pozyskiwania materiałów, a dopiero później wykorzystujecie te zasoby do dalszego rozwoju projektu. Według mnie właśnie taka kolejność będzie najbardziej optymalna, szczególnie jeżeli zależy Wam na jak najszybszym rozwoju posterunku granicznego i zdobywaniu jak najlepszych nagród w tej edycji MIGO. Oczywiście po odblokowaniu tych najważniejszych zakładek możecie już skupić się na pozostałych elementach projektu badawczego, które będą przynosiły Wam dodatkowe korzyści podczas trwania tego sezonu. Pamiętajcie jednak, że kolejność rozwoju ma tutaj naprawdę duże znaczenie. Nie warto od razu inwestować wszystkich materiałów w zakładki, które dają dodatkowe bonusy podczas walki. Mam nadzieję, że dzięki tej ścieżce uda Wam się znacznie szybciej rozwinąć projekt badawczy, a tym samym w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam nowe MIGO. A w tym wideo to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wideo.